Witam Was wszystkich na trzecią i końcową część naszych dyskusji o rycerzu z wózka. Przechodzimy do kulminacji naszej opowieści. Śledzimy naszego bohatera z okrągłego stołu, króla Artura, który szuka królowej Ginewry, porwaną przez władcę zaświaty Meleagant. Droga rycerza nie jest tylko uciążliwa, w sensie, że musi on zmagać się z armiami i innymi przeszkodami. Największa walka toczy się w jego duszy. Najpierw upokorzenie, bo on musi wejść na wóz, co w owych czasach było haniebne, a potem znosić drwiny innych rezultatem tego czynu i w końcu przejść przez most miecza. Żeby to dokonać, rycerz musiał obnażyć się, zdjąć zbroję i przejść nago przez most do tamtego świata. Ja myślę, że to jest wspaniały obraz właśnie to, czego każdego z nas czeka, żeby w końcu obnażyć się i rzucić nasze ciało fizyczne, żeby przejść przez most do tamtego świata. I przez całą wyprawę prowadziła go miłość do królowej. I to była jedyna siła, która utrzymywała go właśnie. I przechodząc przez most, okaleczył się porządnie, bo to było dla niego ukrzyżowanie. Nawet nosił potem stygmaty, rezultatem tego przejścia. A teraz spotkamy władców tego dziwnego miejsca. Siedzą w wysokiej wieży, skąd oni patrzą na naszego bohatera, jak przechodzi przez most miecza. I jest król Bademagu i jego niechlujny syn Meleagant, ten, który porwał królowę i utrzymał uwięzioną. Te nazwy są z celtyckiej mitologii. Są inne opowiadania, gdzie Meleagant porywa królowę. Ten Meleagant czasami w mitologii jest nazwany Melwas, król Wyspy Szklanej, król krainy letniej, czyli tamtego świata. I w tej opowieści opis królestwa Gor, gdzie się znajdujemy, nie bardzo różni się od naszego świata. Ale jednak co zawsze mi rzuca w oczy, są wieże, które tam znajdują się. Wszędzie czytamy o wieżach. Nie ma już mowy o zamkach ani innych miejscach obronnych, raczej o wieżach. Wszystko się dzieje w wieżach. I ludzie w wieżach patrzą na to, co się dzieje na zewnątrz. Myślę, że trudno byłoby opisać dalsze przygody naszego rycerza, gdyby ten świat w jakiś sposób przynajmniej trochę był podobny do naszego. A więc tam Meleagant i Bademagu kłócą się. Widząc naszego bohatera przechodząc na moście miecza, nie wiedzą, co dalej zrobić. Meleagant za żadne skarby nie chce puścić królowę, Bademagu próbuje go do tego namówić. No i ci dwoje są jak król i jego cień. No i król potem wita naszego rycerza i mu wyjaśnia, że królowa, której on szuka, jest uwięziona w wieży, gdzie żaden śmiertelny człowiek nie może mieć dostęp. Nawet Meleagant. Ciekawe. Radzi mu odpocząć, by rany jego ugoiły się. Ale tamten od razu chce bić się, żeby uwolnić królowę. Nie tylko uwolnić królowę, ale wszystkich innych jeńców, którzy są trzymani w tym kraju. No, Bademagu, który chociaż jest król tego miejsca, jest zazwyczaj sympatyczny, dużo sympatyczniejszy niż jego syn. On wyposaża naszego rycerza w zbroję
I znowu próbuje syna przekonać, by królowę puścił, a ten na żadne skarby. No, wolność jeńców i królowe zdecyduje pojedynek pomiędzy Meleagantem a naszym rycerzem. I czytamy w przygotowaniu do tej bitwy: wszystkie obce dziewczęta z królestwa króla Artura pościły przez 3 dni i chodziły boso w samych koszulach, aby Bóg obdarzył siłą i odwagą rycerza, który miał walczyć z jego przeciwnikiem w imieniu jeńców. Chciałbym tu przypomnieć, że to jest historia uwolnienia naszych duszy od sił nieczystych, które ją uwięzili, i jej przywrócenie. Coś, co jest właściwie nasze zadanie życiowe. Bo to, co jest w nas wrażliwe, instynkty, uczucia, to, co jest nieracjonalne, cechy, co uważamy jako żeńskie, które dają naszym życiem jednak znaczenia, są uwiedzone i muszą być przywrócone nam. I to jest opowiadanie o pokonaniu ekstrawersyjnej jednostronności, która jest przekleństwem naszej kultury zachodniej, i przywrócenie pewnego balansu. No i pojedynek zaczyna się, Meleaganti nieznajomy, i biją się w różne sposoby, a tymczasem z okna wieży patrzy królowa i podchodzi do niej jedna ze służącej i jej mówi: Pani, na miłość boską, dla Twojego dobra, jak i naszego, błagam Cię, powiedz mi, jeśli wiesz, jak nazywa się ten rycerz, aby to mogło mu w czymś pomóc. Panno, odpowiada królowa, zadałaś mi pytanie, w którym nie widzę nienawiści ani zła, ale raczej dobrej intencji. Wiem, że imię tego rycerza to Lancelot z Jeziora. Boże, jak jestem szczęśliwa i radosna w sercu, mówi panna. Następnie pochyla się do przodu i woła go po imieniu tak głośno, że wszyscy ludzie słyszą: Lancelocie, odwróć się, zobacz, kto ciebie ogląda. W końcu mamy imię rycerza, dane mu przez swoją umiłowaną. Lancelot to znaczy służący. Po łacinie słowo ansel, ansil, a więc Matka Boska powiedziała po łacinie ecce ansila, oto służebnica, a więc ansel to znaczy służący. Ancelot to taki maleńki służący, a więc po francusku Lancelot, a więc służący. No, Lancelot odwraca się do niej, co nie jest bardzo dobre, bo tutaj bije się, a tam musi się odwrócić, żeby patrzeć, kto jest w tej wieży, a więc musi jakoś bić się mieczem do tyłu. Ja nie wiem, jak to mu się udaje, ale w jakim sposób on wygrywa i w końcu Meleaganta pokonuje. No, a ten nie prosi o miłosierdzie. Oczywiście to byłoby haniebne. Ale król Bademagu, bojąc się, obawiając się, straci syna, pobiegł do królowej i powiedział królowej: proszę Lancelota, żeby darował dla ciebie jego życie. No, Lancelot godzi się, co może mu odmówić swojej pani. No i zaczynają się negocjacje i umawiają się, że królowę uwolni Meleagant, ale aż znowu z Lancelotem spotka się na pojedynek, który ma odbyć się na dworze króla Artura za rok. Tymczasem królowa może wrócić do Artura,
Ludzie uwięzieni będą także uwolnieni. No i jest wielkie fetowanie. Wszyscy są zachwyceni i fetują Lancelota, który ich uwolnił. Tam tak znajduje się Kay, marszałek nieszczęśliwy, który też był pobrany do niewoli. A co z królową? Ona patrzy na Lancelota w drzwiach wieży, kiedy on się zjawia, ale ani słowu mu nie mówi. Zachowuje się jako dotknięta. Mówi innym o Lancelocie, on mi nic nie znaczy. Lancelot i inni zupełnie są zbulwersowani. Ale Lancelot kłania się jej i mówi po rycersku: Pani, ja nie ważę pytać powód twej niechęci. No, popatrzmy na to wszystko psychologicznie. Tu widzimy dwuznaczność animy. Anima mężczyznę poprowadzi, a kiedy myślisz, że zwyciężyłeś, ona potrafi obrócić plecy. I ta sama postać, która zmusza ciebie do indywiduacji i prowadzi ciebie w stronie duchowej, jak Beatricia na przykład. Druga strona jest femme fatale, która prowadzi bohatera nawet do szubienicy. A więc ona ma taką dwuznaczność i ona może być bardzo niebezpieczna. To jest ta scena z punktu widzenia mężczyzny. A co się dzieje tutaj z punktu widzenia kobiety? To jest też ciekawe, że ona, która spotyka się z swoim rycerzem, odpycha go. No warto, popatrzmy na wszystko z jej punktu widzenia. I tu musimy mówić o animusie. Animus kobiety to jest wewnętrzny mężczyzna, to jej dusza ma płeć męską. I to jest najbardziej jawne przez projekcję animusa na bohatera. Na przykład rockstar jakiś, rycerz, ktoś silny i przystojny, ten, który pokonuje smoki. Taki staje się projekcją animusa kobiety. I jeśli chodzi o Ginewrę, ona jest zamężna i jak widzieliśmy, jej mąż był żadnym bohaterem, a więc on nie mógł być projekcją animusa na niej. Był słabym królem, nawet nie mógł obronić swoją królowę. A Ginewra chyba już znała Lancelota i on stał się projekcją jej animusa. No, on utożsamił dla niej pewność, energię, dokonanie czynu, to, czego jej dusza pragnęła. Ale kiedy widziała go na polu, to walcząc o niej, to on jeszcze nosił jej obraz animusa. Jednak tak jak anima, animus ma stronę piękną i pożyteczną, ale także stronę ciemną. Femme fatale też jest. A więc to kobiety animus jest dwustronny. Może on dać jej energię, aby działać, ale także jeśli ona jest opętana swoim animusem, to ona staje się kontrolującą, krytyczną, znajdując maleńkie wady tu i tam. A w kobiecie, która jest nieświadoma, pozytywny i negatywny animus działają często przez nią bez jej świadomej intencji. No, Ginewra przez dłuższy czas jest uwięziona, na pewno czeka na swojego rycerza. I gdzie on? Jak później dowiemy się, ona jakimś sposobem wie o działaniach i dziejach Lancelota i czeka. Gdzieś się podział? Czy jest on jej wierny?
widziała oczywiście, że przecież leżał w łóżku z tą kobietą w ostatnim odcinku. Może nie, nie bardzo chcąco, ale jednak tak było. No i a więc zajmowanie się bez przerwy takimi pytaniami, no to jest typowa aktywność negatywnego animusa. Psychiczna energia musi gdzieś być użyta, jeśli nie jest skierowana w kierunek duchowy. A więc streszcząc sytuację, kiedy w końcu do sali wkracza Lancelot, to ona odwraca się od niego. Niech on trochę pocierpi. No później ona pożałuje to, ale teraz to robi, nawet nie wiedząc, dlaczego ona tak zachowuje się. Myśląc może, że to jest dowcipne w jakiś sposób, jakimś sposobem. No, Lancelot wyjeżdża i wybiera się odnaleźć Gawina, który przepadł bez śladu, szukając mostu podwodnego. No, jadąc drogą jest złapany przez partyzantów, którzy myślą, że zostaną wynagrodzeni przez króla Bademagu. Nie zrozumieli, że wszyscy już są uwolnieni. No i póki trzymają go, przychodzi do królowej fałszywa wieść o śmierci Lancelota. Ona wpada w szał, nic nie je, sama chce umrzeć, żałuje swoje zachowanie. Dlaczego to zrobiłem? Chciałam tylko mu trochę dokuczać. Tak działa opętanie kompleksem, że czynimy to i tamto w stanie nieświadomości i niewiedzy. I kiedy człowiek jest opętany albo animusem, albo animą, to spełnia ich rozkazy, nawet nie rozkazy swojego ego, nawet po prostu działa nieświadomie. Do Lancelota dociera fałszywa wiadomość o śmierci królowej i teraz on czuje się winny temu i zdecyduje powiesić się, odebrać sobie życie. Przeklina on Boga. Na szczęście próbuje się uwiesić, ale jest niezgrabny i nie udaje mu się i koledzy go ratują. No i przez wielu dni gardło tak mu boli, że nie może mówić. Jest wściekły, przeklina Boga, że to mu się nie udało. I mówi, ach, podła i bezwstydna śmierć. Na litość boską, dlaczego mnie nie miała siły i mocy, by mnie zabić, zanim zmarła moja pani. Przypuszczam, że dlatego, iż nie raczyłaś uczynić tego, co mogłyby być miłym gestem. Jeśli nie oszczędziłeś, to trzeba by przypisać Twojej nikczemności. Ach, cóż to za usługa i dobroć. A więc niech będzie przeklęty ten, co Ci dziękuje lub odczuwa wdzięczność za taką przysługę. Ja pytam się, i może to jest warto dyskusji, jaka nam korzyść, kiedy tylko chwalimy Boga, kiedy wszystko idzie dobrze. Tu wszystko jest pokiełbaszone. Lancelot widzi, że dobre czyny nie są wynagrodzone, był sługą miłości i to nie zaprowadziło go do królowej, ale do śmierci, jej i jego. I dalej mówi, ale sądzę, że tyle wiem o miłości, że gdyby mnie kochała, nie powinna mnie mniej cenić za tę zbrodnię, lecz raczej nazywać mnie swoim prawdziwym kochankiem. O ile uznałbym to za zaszczyt, by uczynić wszystko, co nakazała mi miłość. Nawet wsiąść na wóz. Powinno to przypisać miłość, ale to jest pewnym dowodem, że miłość w ten sposób wystawia na próbę swoich wyznawców, a w ten sposób dowiaduje się, kto naprawdę do niej należy. Ale ta przysługa nie spodobała się mojej pani, jak wnioskowałem z jej miny. A jednak jej kochanek uczynił to dla niej
To, za co wielu haniebnie go wyrzucało i obwiniało, choć to była jego przyczyna, a wielu obwiniało mnie za taką rolę, jaką odegrałem i zamieniło moją słodycz w gorycz. Ostatnia próba Lancelota, i jest ich dużo, było ich dużo, ale ostatnia próba jest odmówienie nagrody. A więc miłość dana, gdzie jest oczekiwanie nagrody, nie jest bezwarunkowa. Odmówienie raju jest Lancelota ostatnia inicjacja. Zupełne poddanie się tego, co jest nieznajome i co jest niezrozumiałe. On próbuje powiesić się, jak mówiłem, ale nie udało się. No, wtedy, co się dzieje? Dochodzą prawdziwe wieści o królowej, że ona wraca i że ona żyje. Wraca do niej. Przychodzi do jej wieży i z wielką radością ona tym razem go wita. I oto ich spotkanie. Musi być jakieś dobre wytłumaczenie za to wszystko. Tym razem królowa nie spuściła wzrok na ziemię, lecz wyszła mu na spotkanie z radością, okazując mu wszelkie możliwe znaki szacunku i zapraszając go, by usiadł obok niej. Następnie rozmawiali długo o wszystkim, co leżało im na sercu, a miłość dostarczyła im tak wiele tematów do rozmowy, że nie brakowało im o czym rozmawiać. A gdy Lancelot widzi, jak dobrze mu się powodzi i że wszystko, co mówi, znajduje przychylność u królowej, mówi do niej w zaufaniu: Pani, bardzo się dziwię, dlaczego przyjęłaś mnie z takim wyrazem twarzy, gdy ujrzałaś mnie przedwczoraj? I dlaczego nie chciałaś odezwać się do mnie ani słowem? Prawie umarłem od ciosu, który mi zadałaś i nie miałam odwagi zapytać cię o to, jak teraz się odważam. Jestem teraz gotów, pani, wynagrodzić ci, gdy powiesz mi, jaka była ta zbrodnia, która sprawiła mi taki ból. Wtedy królowa odpowiada: Co? Czyż nie wahałeś się ze wstydem, by wsiąść na wóz? Okazałeś, że nie chcesz wsiadać, gdy wahałeś się przez 2 całe kroki. To jest powód, dla którego nie chciałam się do ciebie zwracać ani na ciebie patrzeć. Niech Bóg uchroni mnie przed taką zbrodnią ponownie, odpowiada Lancelot. Ja bym powiedział, że cholernie surowa kara za wahanie się. Jednak jak wspomniałem, Ginewra była wtedy opętana animusem i takie szczegóły nabrały olbrzymią ważność. Czy Chrétien miał ten wgląd w psychologii kobiety? Trudno powiedzieć. Ten poemat, także inny jego, Eryk i Enida, miały miejsce ważne w sądach miłości, gdzie kobiety dworu rozważali, co to jest doskonała miłość. W tym wypadku miłość Lancelota miała taką bardzo małą wadę. Jednak poeta, moim zdaniem, nie chodziło go tylko o dowcipnej opowieści. On czerpał z źródła mitologicznego, co było o wiele starsze i bardziej zasadnicze. I jest coś więcej niż powierzchowna zabawa. No dalej. Nocą Lancelot przychodzi do królowej. Oczywiście jest zamknięta na klucz, a więc on wkradza się przez okno,
Są tam kraty, ale jak Superman, on te kraty ugina i wchodzi tam przez okno, ale kaleczy się trochę wchodząc przez okno. Kay śpi w sąsiedniej sypialni, a tymczasem niby strzedząc ją. No, ich spotkanie jest pięknie opisane, bardzo erotyczne. Jednak jest też tam inny wymiar do ich kochania, bo poeta napisał bardzo enigmatycznie i przeczytam, co napisał na końcu. Jednak ich radość nie zdradzę, gdyż w opowieści nie ma dla niej miejsca. A jednak ta najszlachetniejsza i najwspanialsza satysfakcja była właśnie tym, o czym nasza opowieść nie może wspomnieć. Jest to jedyny raz w tej opowieści, gdzie spotykają się. Rano Lancelot znowu zmyka oknem i jest awantura potem, bo Meleagant wkracza, widzi królowej i widzi ślady krwi. I od razu krzyczy, że Kay dobrał się do królowej, ponieważ Kay był ranny w bitwie i że to jego krew, straszna awantura. No i co zrobić, bo ktoś musi bronić honor królowej. Lancelot znowu się zjawia, bije się z Meleagantem, znowu pokonuje go, że o honor królowej, ale znowu Bademagu nie pozwala, żeby go zabić. Tak to jest z cieniem. Cienia można zwalczać, ale cienia nigdy nie można zabić. Chyba że na koniec powieści, ale o tym za chwilę. No, to jest ciekawe. Ja bym powiedział, że taka mitologia powinna kończyć się inaczej. W wielkim pojednaniu, wielkim małżeństwie, hierosgamos, łączenie przeciwieństwa. Coś tak powinien być koniec tej opowieści, ale tak nie będzie. Lancelot wybiera się znowu w poszukiwaniu Gawina, ale tym razem w drodze spotykają Karła. Karzeł mówi Lancelotowi, że ma coś ciekawego dla niego, co chciałby mu pokazać, gdyby Lancelot z nim poszedł. Lancelot chyba myśląc, że tam będzie jakaś wiadomość o Gawina, idzie z Karłem i znika. Znika prawie z naszej opowieści. Bardzo ciekawe, Karzeł pokazuje się 2 razy w tej opowieści jako wysłaniec tkoniczny z podziemia. On jest bardzo taki dziwny, ciemny charakter tkoniczny. I tym razem on bierze Lancelota i Lancelot znika. No, inni rycerze dalej szukają i znajdują Gawina, półmartwego, pełny wody na moście wodnym, a więc uratują go i przyprowadzają go do królowej, a Lancelota nie ma. Dlaczego Lancelot znika z naszej powieści? Wydaje mi się, że jest to dlatego, że cel miłości był osiągnięty. A ta miłość w końcu nie była miłość ukorzeniona w pożądaniu, ale była w końcu miłość bezwarunkowa. I tego właśnie poeta Chrétien chciał nam pokazać. Dlatego też sam dalej nie napisał zakończenia tego dzieła. Królowa musi wrócić do Artura. Takie jest jedyne porządne zakończenie poematu. A trójkąt miłosny nie jest zawsze pełny, trójkąt miłosny jest zawsze pełnym cierpienia. I o tym poeta nie chciał pisać. A więc dalszy bieg miłości pomiędzy Lancelotem a Ginevry jest w tym kontekście nieciekawy.
Co zrobić z Lancelotem? No, on musi znikać z opowieści, by inni dalej jej ciągnęli dalej. Nikt nie wie, co się stało z Lancelotem, szukają go wszędzie nadaremnie. Królowa jest w żałobie, kiedy przychodzi list od Lancelota nagle, że wrócił on tymczasem na dwór króla Artura. I od razu królowa prowadzona przez Gawina razem z orszakiem ruszają do dworu króla Artura. Wszyscy po drodze fetują Gawina, że on wyzwolił jeńców i królowę, bo on ich wszystkich prowadzi, ale on upiera się, że to nie jego zasługa, ale zasługa Lancelota, ale nikt na to nie zwraca uwagi. Cała chwała idzie na Gawina. Królowa cieszy się na spotkanie z Lancelotem na dworze króla, ale tam go nie ma. Okazuje się, że ten list był fałszywym, napisany, aby wszyscy wrócili zamiast szukać Lancelota. On został w krainie śmierci. Zapłacił swoim uwięzieniem za uwolnienie innych. Spójrzmy na drogę naszego bohatera. Bez wątpienia on miłował królowę jako kobietę, ale jak czegoś, ona była dla niego coś większego niż zwyczajną kobietę. Była ona obrazem swojej duszy, projekcją wewnętrznej kobiety. Miał on wizję czegoś transcendentalnego, miłość na wyższym stopniu niż miłość ukorzeniona w pożądaniu, ale to była mroczna wizja. Aby ją zrealizować, to muszą przejść przez głęboką przemianę. Stary rycerz w naturalnym stanie nie mógł jej osiągnąć. Najpierw muszą pozbyć się poczucia honoru swojej persony, to co ludzie o nim myśleli i uważali, i to nastąpiło, kiedy wsiadł na wózek. Jednak miał poczucie swojej wewnętrznej wartości, dlatego położył się na łóżku śmiertelnym, prawie zabiła go dzida w nocy, no i potem zobaczył procesję z królową, odprowadzali ją, a tam też ktoś w trumnie. Był to człowiek naturalny, Lancelot, który umarł. Dante podobnie musiał przejść przez piekło, zanim dotarł do Beatryczy i tak często jest za nim. Ona nie jest zawsze aż tak miła. Czasami ciebie prowadzi przez wielkie próby, zanim dojdziecie do drogi niebieskiej. Lancelot dalej ruszył w kierunku mostu miecza i jego dalsza podróż jest obnażeniem od siebie i od swoich zasad. W drodze widział swój grób i podniósł kamień, który go przykrywał. Dowiedział się, że tu są ludzie w niewoli, którzy dla niego czekają, by on ich uwolnił. I jego miłość teraz do Pani rozszerzyła się, by obejmować innych. Nie teraz chodziło o uwolnienie tylko królowy, ale wszystkich w niewoli. Lancelot przyjmuje teraz rolę zbawcy. Przejście przez most jest to przejście do śmierci. Nie ostatecznie, bo to przyjdzie później, ale przechodzimy od świata śmiertelnego. Dlatego Lancelot rzuca zbroję i przechodzi nago. No i potem następuje ostatnia bitwa z cieniem swoim, jeśli takiego uważamy Meleaganta. Królowa jednak go odmawia. Coś jeszcze musi być dokonane, zanim ich miłość może być spełniona. Chociaż wszystkie jeńcy są uwolnieni, coś brakuje. Oboje muszą doświadczyć śmierć drugą. Lancelot musi poznać miłość, która nie jest wynagrodzona i jest zupełnie bezwarunkowa, a ona z niego musi zrezygnować. Zanim połączą się, muszą przejść przez powtórną śmierć. Jednak on nie zdobył Ginewry dla siebie.
Spał z nią jedną noc i poznał wielkie szczęście, pozazmysłowe. Ale on zdobył ją dla innych, dla Artura, kosztem własnego życia. No, dalszy ciąg. Królowa organizuje wielki turniej. Kobiety dworu chcą wybrać swoich mężów. A gdzie jest Lancelot? No, jest uwięziony przez Meleagantu i słyszy o turnieju i zwraca się do żony jego strażnika z prośbą, by go wypuściła na 2 dni, by mógł uczestniczyć w turnieju. Ona boi go puścić, bo wtedy Meleagant zabije jej męża. Ale kiedy Lancelot przysięga, że nikomu nie ujawni, kim on jest i że wróci po turnieju do więzienia, to ona puszcza go. No, tak jest z zmarłymi. Mogą nas czasami odwiedzić na pewien termin, jeśli taka łaska jest im dana, ale tylko jeśli nie są rozpoznani, a potem muszą wrócić do podziemia. A więc nasz nieznajomy rycerz zjawia się na turniej, walczy pierwszy dzień, wspaniale walczy. Królowa jest zdumiona razem z innymi, ale podejrzewa, kim on jest. I wysyła pokryjomu mu zadanie, bo jutro bij się gorzej. I jej służąca podchodzi do Lancelota i mówi, królowa ci mówi, bij się źle. No i następny dzień Lancelot bije się źle, bo oczywiście nic nie może jej odmówić. I wszyscy się drwią z niego. I prawie zabiją go wszyscy, aż królowa przynosi nowe żądanie, żeby bił się dobrze. I wtedy bije się dobrze, pokonuje wszystkich wysłanych naprzeciw niemu i potem znika. Wraca do więzienia. No, królowa wie, że to był chyba Lancelot, ale co? Nic na to nie może poradzić. Tymczasem Meleagant dowiaduje się, że Lancelota wypuszczono na turniej i jest wściekły. Każe on wybudować dużą wieżę, nikomu dostępna, i tam on umieszcza naszego bohatera. Bez drzwi i okna jest mała dziura i sznurem on jedzenie i wodę dźwiga, ale dziura jest za mała, by przez nią wydostał się. I tu Chrétien kończy swoją poezję. No i inny poeta, Godfrey de Lagny, napisał tradycjonalne zakończenie i dalsze przygody Lancelota i jego wyzwolenie. Bo gdyby to był film w Hollywoodzie, to nie wypadałoby zostawić bohatera uwięzionego. Nikt by nie poszedł na taki film. A więc przeczytam koniec, ale jak spodziewacie, ja uważam, koniec jest trochę tak nie w tym samym stylu, co mitologia. Okazało się, że córka Bademagu była tą panną, która otrzymała od Lancelota głowę swego nieprzyjaciela przy moście miecza i która obiecała mu dalsze usługi. I słysząc o zniknięciu Lancelota, była przekonana, że on żyje, tylko że gdzieś jest uwięziony, ale nie może doznać spokoju, aż ona odnajdzie Lancelota. I przeszukuje cały kraj jej ojca, aż znajduje tajemniczą wieżę. I słyszy jego głos tam jęcząc. No i daje mu sznurem, daje mu młot i kilof, aby mógł powiększyć dziury i wydostał się. Ale był bardzo słaby, bo niewiele jadł i pił. I ona przez jakiś czas go pielęgnuje i przywraca go do zdrowia.
Znowu tu mamy obraz anime, duszy bohatera, którego uwalnia, ale ich relacja nie jest romantyczną. Myślę, że ta panna przedstawia wyższy aspekt jego anime. Przypomnijmy, że ona jest siostrą Meleagantą, cienia Lancelota, a więc można powiedzieć, że przedstawia żeński aspekt cienia. Możliwie. Pamiętajcie także, ciekawe rzecz, że to ona żądała ścięcia głowy rycerza przed mostem miecza. A więc tutaj negatywna anima żądała śmierć ego naszego bohatera. Wielką ofiarę dała od niego, aż on mógł przejść przez most miecza. Myślę, że to jest możliwa psychologiczna interpretacja, kim jest ta kobieta. No, ona wyposaża go w konia, zbroję i on rusza na turniej, bo jak pamiętacie, wcześniej obiecał, że spotka Meleaganta za rok, żeby królowa Ginewra mogła pozostać na wolność. I wszyscy oczywiście byli przekonani, że Lancelot przepadł, że nie żyje, bo tak długo nie słyszeli od niego. I Gawin nawet powiedział, że w miejscu Lancelota on pobije się z Meleagantem. Ale tu nagle, kiedy jest ten dzień tego pojedynku, zjawia się Lancelot i jest wielka bitwa i kończy się tym razem, że ścięcie głowy Meleaganta. Ciemny charakter tutaj jest w końcu pokonany, traci głowę i koniec tego. I na tym kończy się pieśń o wielkiej miłości. Jest ona o wielkim pięknie i też najciemniejszych dziełach. O próbach siły miłości, która wszystkie przeszkody pokona i o poświęceniu. O osiągnięciu najwyższej nagrody, o odmówienia tej nagrody w końcu, aby inni byli uwolnieni. Dalej żaden poeta nie pisał i mamy mniej więcej zakończenie naszego poematu. I teraz zapraszam na dyskusję. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Rafale. No, niesamowite to jest właśnie końcówka. To takie zapadanie się jakby w czarną dziurę, ta końcówka taka jest, bym powiedział, dosyć mroczna, ale też bardzo prawdziwa. Czy ja bym tam wyróżnił tych w ogóle rzeczy ważnych, to jest mnóstwo i to jest tak naprawdę temat do jakiejś aktywnej imaginacji, mi się wydaje, potężny, ale to, co potrafi zrobić dusza z człowiekiem, jest nieprawdopodobne, nie? I to widać, kiedy szukasz spełnienia, a to spełnienie jest jak wieża, buduje nowe pragnienie, prawda? Więc mroczni kochankowie, tak, którzy mają swoje sekrety i nie jest to obraz kochanków ze mistycznych dzieł, tylko taki, który musi używać kłamstwa do kamuflażu tego, co się dzieje. Więc, no jak słusznie zauważyłeś, prawda, ten motyw, kiedy królowa się fosi z powodu dwóch małych niuansów i myślę, że większość mężczyzn zna takie sytuacje, w których mogło tego doświadczyć i to jest sztuka
umieć zachować jakiś status quo pomimo takich rzeczy, bo to działa w obie strony, więc mm, i ta końcówka również mi się wydaje jest takim przygotowaniem i poszerzeniem takiego pola semantycznego, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, takie odgrzewa bardzo wiele mitów, reinterpretuje je, zapładnia i też w samym fakcie, że autor nie kończy tego dzieła, pomimo tego, że y, on miał tam przecież mówi na początku, zwierza się, że zlecenie dostał od kobiety i również treść i sens została mu powierzona do opisania, a mimo tego jako rzemieślnik na którymś etapie robi to przynajmniej 2 razy, bo w Legendzie Gralowej podobną woltę, nie? Więc mi się wydaje, że to jest ślad, można to tak interpretować na pewno, no, tego napięcia damsko-męskiego. To nie, y, mm, to myślę, że będzie się jeszcze długo ciągnęło w naszych sercach, ale jest tam mnóstwo takiej brawurowo opisanej prawdy o ludzkiej duszy. I jest to piękny język, przede wszystkim piękne metafory i bardzo dojmujące, bo ja na przykład bardzo czuję to właśnie ten foch królowej, który jeszcze jak człowiek jest zostawiony w takim stanie wewnętrznym, e, to, to potrafi boleć, tak? Tak. Ja myślę, dziękuję Ci, Rafale. Bardzo trafnie powiedziałeś i myślę, że widzę, że odebrałeś głębszą treść tego poematu. To jest bardzo głęboki poemat. I jak we wielu mitach, czasami na końcu nie jest wszystko dopięte i rozwiązane, tak jak w filmach Hollywooda. Kuba, witaj. E, Dzień dobry, cześć Pawle, witam wszystkich. E, Fenomenalny wykład, bardzo, bardzo dziękuję. Pełno myśli, jak zwykle zresztą. Na początku trochę się odniosę do tego, co w tamtym tygodniu gdzieś intuicyjnie za czym szedłem, a nie do końca umiałem to jakoś poskładać. Coś, co Iwona by zapoczątkowała przy dyskusji w pierwszym wykładzie, tam w kwestiach seksualności, tych libidalnych. Bo jakoś mi brakowało jakby tej nitki między tym wyższym, a tym powiedzmy tym niższym, tym cielesnym. I jak odsłuchiwałem jeszcze przed samym wykładem dyskusji z poprzedniego, żeby tak jakoś sobie odświeżyć pewne treści, Iwona wspomniała o tym momencie preedypalnym, kiedy jakby jest ta miłość, kiedy jest ta miłość do matki. I to jest coś, co mi się parę dni temu pojawiło gdzieś w głowie, a mianowicie oksytocyna. Mhm. Oksytocyna, która jest hormonem więzi, mówiąc, nie wiem czy potocznie, ona zaczyna się wytwarzać, kiedy niemowlę się rodzi i jest kładzione na piersi matki. Ona zaczyna się wytwarzać, ale później jakby w życiu dorosłym ona się wytwarza w relacjach przede wszystkim intymnych i w tych mm, kontaktach seksualnych, powiedzmy, jak mówiliśmy, że Francuzi nazywali orgazm małą śmiercią, prawda? Ona się wytwarza przede wszystkim w momentach większego podniecenia i osiągnięcia szczytowania.
Jakby to jest ten moment jakby puszczenia jaźni. I to jest jakby coś, co łączy, jakby przywraca tego bohatera do tego, jakby jest czymś, co przywraca go do tego stanu przed edypalnego. Mm, Freud uważał, że główna opowieść rodzaju ludzkiego to jest opowieść o upadłym herosie. Czy to jest ta historia edypiczna, czy edypalna. To jest jakby ten heros, który jakby się ponownie zbliża do matki, ale jakby w ten nieświadomy, nieumiejętny sposób i ponosi, powiedzmy, porażkę. Ale Jung uważał, zdaje się, inaczej. To była jedna z rzeczy, która ich finalnie poróżniła. Jung uważał, że uniwersalną jakby historią ludzkiego rodzaju jest historia zwycięskiego bohatera. Czy jakby, a przynajmniej zanim on tam wejdzie na tą jeszcze kolejną ścieżkę, która pojawia się w Czerwonej Księdze. I to jest podobny motyw, jak był w tak, dobrze mówię? Tak, w Śpiącej Królewnie. Czyli tam najpierw tego rycerza, tego uwalnia czarownica, ona się potem śmieje, też jest w wieży. Ona go najpierw uwięża, ona się śmieje, że on tam zostanie, aż będzie starym, zgrzybiałym starcem. Że dopiero wtedy jakby będzie miał szansę się uwolnić. Ale uwalniają go trzy małe wróżki. Ja nie do końca jestem w tej historii, ale jak mówiłeś, Pawle, o tej dwuznaczności animy, o tych jej dwóch stronach, czyli że tym, co prowadzi do zguby, jest jednocześnie coś, co prowadzi do indywiduacji. To jest trochę jak w szóstej nauce dla zmarłych u Junga. On tam pisze, że żmija jest ziemską duszą, że jest kobiecej natury. On pisze tam, że ona albo paraliżuje, tam on odwołuje się do tego falicznego bóstwa, notabene chyba tego samego, które spotkał w dzieciństwie, gdzie zszedł również w podziemiach, również do podziemi. To znów, co wspominaliśmy podczas tego wykładu. I on tam pisze, że ona umyka naszym dłoniom, pokazując drogę, której z pomocą ludzkiej przebiegłości nie moglibyśmy znaleźć. Czyli Czyli to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, we własny sposób jakoś do tego dojść. I teraz całość tego, a przynajmniej po kawałku z każdego z tych wątków, no, tak jak ci zmarli, którzy mogą nas odwiedzić, ale nie mogą dać się rozpoznać, że ta pieśń o wielkiej miłości, czyli my jakby wchodząc w kontakt jakby z tą, no teraz trudno mi będzie mówić, ale trochę tak będę błądził, że jakby w kontakcie z drugą osobą, powiedzmy z kobietą, dajmy na to, i to, co się tam może zadziać, co może w nas obudzić, to nasze wyższe ja, i które może nam otworzyć ścieżkę do nie tylko skupieniu się na, jak wy to mówiliście, na miłości tej opartej na pożądaniu, na tej miłości tylko dla kobiety, ale na tej miłości wyższej, otwartej na tych pozostałych ludzi. Tak. I potem, jak mówiłeś o tej głowie ściętej, tej głowie, którą ten żeński aspekt cienia prosi o ścięcie tej głowy przed mostem, to mi się jakoś w głowie pojawiła Salome, No tak, zupełnie, tak. która Zupełnie to prosi, Salome. prawda? Która prosi o ścięcie Jana Chrzciciela, Tak. głowy Jana Chrzciciela. I ten sam Jan Chrzciciel, który jest tym, który tak jakby przypowiada nadejście Chrystusa. Czy mówi, że ja mu nie będę godny tam rzemyka do sandała, że ja was wodą, a on was będzie ogniem, czyli to jest to jakby to wyższe nasze ja, tak jakby, jak my wchodzimy w tą drogę, to jest to poświęcenie, jakby ta śmierć ego, która nas otwiera na tą wędrówkę dalej. Tak, trzeba też przypomnieć, że Jan Chrzciciel powiedział, on ma zwiększyć, a ja mam zmniejszyć.
Czyli to wtedy by też jakoś korespondowało z tym mostem mieczy, który jest w kształcie jakby krzyża. Czyli to Tak, też poza krzyżem, że to też oznacza równowagę. Czy tak. Jung pisał o tym gdzieś, że krzyż jest jakby rodzajem mandali, że on Aha, jest właśnie tym. dokładnie. Dokładnie, bo oczywiście mamy 4 kierunki i w wielu krzyżach jest też to kółko właśnie. I tak. Tak. Ostatnia z myśli, teraz mi to przyszło, że tylko mogę coś naknocić, więc z góry przepraszam. Jeśli ktoś ma tutaj precyzyjniejszą wiedzę, to poproszę o poprawienie. Ale w hinduizmie chyba, że był taki motyw, jest coś takiego jak koncepcja sieci Indry. Mhm. I że w tych pierwszych jakby, nie chcę teraz zabłądzić, nie wierzeniach, tylko w pierwszych tych koncepcjach hinduistycznych, że oni myśleli, że chodzi o punkty, czyli o te miejsca, gdzie liny się jakby zbiegają, o te węzły. A potem jakby oni doszli do tego, czy to z koncepcji buddyzmu, czy jakby rozwoju hinduistycznych koncepcji, że to chodzi nie o węzły, tylko o połączenia, Mhm. czyli o to, co finalnie robi ten bohater, Tak, kiedy zaczyna jakby działać w celu ratowania innych. tak. Dokładnie. Tak. To Kuba, sam rozumiem, że to on Kuba, jest tym innym. Dziękuję bardzo pięknie. Bardzo Ci dziękuję, Kuba. Bardzo ciekawe wątki odkryłeś i dziękuję Ci za te myśli. Myślę, że bardzo ciekawe spojrzenia, bo to jest, ten mit jest to tyle złożony, że bardzo jest dobre mieć inne punkty widzenia i inne spojrzenia na ten temat. Witaj, Iwona. Halo? Musisz się mikrofon włączyć. Nie wiem, czy Iwona może włączyć mikrofon swój. A, jest. Jesteś włączona, Iwona. Halo? Nie słyszymy Ciebie jeszcze. No niestety nie słyszymy na razie Iwony. Iwona, em, nie wiem, co Ci poradzić, bo mikrofon Twój jest włączony, ale nie słyszę Ciebie. Czy kto inny ma spojrzenie? Jeżeli mogę, to ja chciałam tak nakreślić Proszę, Biesza. temat, piękne zakończenie, ale chciałam tak się zastanawiałam się, jak wysłuchiwałam całej tej drogi, tych dwóch połączeń i góry, i dołu. Czy po prostu te połączenia nie prowadzą do utworzenia nowej, tak jakby jaźni, tak jakby hologramu, który później z taką wielką siłą, która jest takim połączeniem, może uwolnić inne dusze, inne osoby i tak jak tu w którymś momencie powiedziałeś, nawet zbawić inne
inne osoby w swoim otoczeniu, albo wydobyć z głębiny. No taka przyszła mi myśl, czy to Aha. właśnie ten poeta po prostu nie opisywał tych różnych połączeń, że coś się naradza nowego przede wszystkim, bardzo trudna droga, jedna Mhm. śmierć ego, druga śmierć, później jest jakieś połączenie, jedno, tu jest rycerz, który ratuje królową, królowa później jego. Czy to nie jest ta nasza ścieżka, tak jak pięknie to ujęłeś, że każdy z nas powinien to podjąć, czy to nie jest jakiś powrót do domu w tym sensie, że możemy z tego punktu, z tej naszej głębi nieświadomości utworzyć nową jaźń albo dołączyć do tej jaźni, jakiś hologramu stworzyć? Nie wiem, tak mi przyszło na myśl po prostu, bo to jest ogromna siła, o tak. I tutaj jest też pięknie to wszystko tak ukazane w tym poemacie. Takie moje przemyślenie, ale nie wiem, czy dobrze rozumiem. Aha. Nie wiem co. Połączenie przeciwieństwa to jest nasze zadanie. To jest, widać to i to jest przesłanie, które znajdujemy w Ewangelii Tomasza specjalnie, kiedy z dwóch uczynicie jedno, to co na górze, na dole, co jest wewnątrz i zewnątrz i męskie i żeńskie w jedno, wtedy wyjdziecie w królestwo. Wtedy powstaje ta jaźń, która ma wszystko w sobie. Jaźń jest całością, a więc ma wszystko w sobie. I to jest ta jaźń, która ma całą właśnie energię psychiczną i która może dokonać wielkie rzeczy. Dlatego Jezus też mówił, jeśli dwóch braci zrobią spokój pomiędzy nimi i powiedzą tej górze przenieś się, to góra przeniesie się. To taki obraz, jaka energia i jaka siła budzi się, kiedy jaźń jest, kiedy właśnie przeciwieństwa są połączone i człowiek stanie się całym. Ale to jest proces, co nie staje się w jednym momencie, to jest coś, co zajmuje nasze życie i to jest nasze zadanie życiowe.